Mam na imię Paulina, a to jest biznesowy One Woman Show. Rozmowy z tymi, którzy budują biznesy na własnych zasadach. Mikro i małe firmy, stowarzyszenia, solowe projekty w Polsce i na emigracji. Rozmawiamy o wartościach, zwątpieniach i przełomach, ale też o codzienności. To przestrzeń dla tych, którzy chcą tworzyć biznes i siebie po swojemu, z odwagą, autentycznością, no i z sercem. Zapraszam do słuchania. Dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Magda Petryniak, strateg komunikacji, coach i założycielka grupy SAPR, a także Story Seekers Poland. Od 18 lat działa zarówno w przestrzeniach projektów społecznych, ale także wspiera liderów, menadżerów i zespoły międzynarodowe w budowaniu wpływu dzięki komunikacji i perswazji. Prowadzi autorski program Communication Masterclass, wykłada na studiach Executive MBA, a jako prelegentka i moderatorka konferencji pracowała z organizacjami w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych, ale także Singapurze. Czy pamiętasz, kiedy przyszła twoja przygoda, ten pierwszy moment na to, że komunikacja jest czymś, co sprawia, że chce mi się więcej? To jest wspaniałe pytanie. Witaj, po pierwsze. 20 lat nam prawie mija naszej znajomości, więc zarówno relations, jak i komunikacja to dwa słowa klucze. Tak sobie próbuję ustalić w czasie ten moment, kiedy pokochałam komunikację i myślę, że ona zawsze była ze mną. Wybrałam studia finansowe, wybrałam analizę finansową i w sumie do dzisiaj nie wiem dlaczego, bo już na studiach bardzo byłam aktywnie zaangażowana w różnego rodzaju działania społeczne, w tym między innymi w pracę w uczelnianej gazecie, w gazecie Manko. I myślę, że to był taki pierwszy moment mojego profesjonalnego zajmowania się komunikacją, mojego pierwszego spotkania z mediami, robienia wywiadów, budowania strategii marketingowej, budowania projektów, takiej aktywności też publicznej, zarówno jako osoba, która startowała w wyborach do samorządu studenckiego, potem była wielokrotnie na spotkaniach z rektorem i profesorami, więc myślę, że to był taki pierwszy moment, kiedy połączyłam komunikację z wartością, która jest do dzisiaj moją kotwicą, czyli z budowaniem wpływu. To wtedy poczułam coś, co jest dzisiaj moim mottem, że komunikacja może budować wpływ. I ta droga moja w obszarze budowania siebie, ale też budowania dzisiaj innych, budowania liderów, którzy chcą wywierać wpływ dzięki komunikacji, trwa na pewno już 20 lat takiej praktyki zawodowej, a jako firma 18 lat, czyli w tym roku 1 października minęła mi 18 prowadzenia mojej firmy grupy SAPR. Moje gratulacje, ale tutaj właśnie przytulę się do tej 18 może i o twojej takiej właśnie, o czymś, o czym ja wiem, a może nie wszyscy wiedzą, od czego zaczęła się twoja przygoda i pierwszy rok grupy SAPR w momencie jak właśnie postanowiłaś mieć ten wpływ na to, co jest wokół ciebie. Na powstanie grupy SAPR złożyło się wiele czynników. Jednym z nich było moje zaangażowanie społeczne i praca właśnie w stowarzyszeniu i realizacja kampanii społecznych, między innymi takiej mocno rozpowszechnionej w tamtym czasie w Krakowie, czyli kampanii Lokal bez papierosa, w ramach której lobbowaliśmy, promowaliśmy miejsca, w których się nie pali. Myślę, że to już najstarsi górale pamiętają te czasy, kiedy wchodziło się do restauracji, pubu, dyskoteki i wychodziło się po godzinie pachnąc jak popielniczka, co dzisiaj z tej perspektywy wcale nie jest przyjemne i ja wraz z Łukaszem Salwarowskim pomyśleliśmy, że trzeba to zmienić i zaczęliśmy właśnie taką szeroko zakrojoną akcję, która zaczęła się w Krakowie. Dużą jej częścią były działania medialne. Były media relations, public relations. Wiedzieliśmy już wtedy bardzo dobrze jako ekonomiści, że wpływ społeczny budujemy, budując szeroką koalicję i poparcie społeczne do tematu. Wiedzieliśmy, że działając oddolnie, aktywizując różnego rodzaju grupy, będziemy budować efekt
kuli śnieżnej i tak się zadziało. Zarówno pracowaliśmy wtedy nad pozyskiwaniem właścicieli lokali, którzy mówili: tak, chcemy być lokalami przyjaznymi dla osób niepalących, dla kobiet w ciąży, dla rodzin, dla tych, którym zależy na zdrowiu. Docieraliśmy do dziennikarzy i systematycznie się z nimi spotykaliśmy. Aktywizowaliśmy również lekarzy, epidemiologów, którzy nam dodawali takiej wiedzy merytorycznej, dlaczego to jest potrzebne. I te wszystkie grupy pokazywaliśmy potem na spotkaniach w takiej międzyresortowej Komisji Zdrowia, w której uczestniczyłam przez kilka lat na zaproszenie Ani Kozieł z WHO w Polsce. I to było bardzo uczące, bo wtedy nam to pokazywało, jak komunikacja buduje nie tylko poparcie społeczne, ale komunikacja może budować lobbying, czy tak zwane rzecznictwo publiczne, czyli wpływać na ustawodawców nad tym, aby budowali takie prawo, które chroni obywateli, chroni nasze zdrowie. I te wszystkie elementy tak mnie pochłonęły. One były częścią pracy społecznej, a jednocześnie były elementem profesjonalizacji tego zawodu i też przyczyniły się do tego, że postanowiłam założyć firmę, która na początku nazywała się Społeczna Agencja PR, w skrócie Tak. SAPR. Dzisiaj jest tylko grupa SAPR pod tym parasolem. Powstawało w trakcie tych 18 lat wiele różnego rodzaju marek, bo to też pokazuje moją taką naturę twórczą. Lubię budować, Mhm. testować, lubię otwierać nowe rzeczy, wchodzić w nowe obszary. I tego w ogóle ci gratuluję, bo ja wiem, może nie wiem, ale domyślam się, jak katorżnicza była to praca, bo to nie są tylko godziny, które się spędza, to są, że tak powiem, miesiące świetlne, które są po to, żeby właśnie robić to, co ma sens i w co się głęboko wierzy, więc bardzo serdecznie ci gratuluję i tak, myślę, że to jest wow i wielu takich kolejnych projektów i tobie i życzę tym być może, którzy tego słuchają, żeby się nie bać, tak, że czasami można przesunąć tą skałę, która wydaje się być nie do przesunięcia. Dzięki. Mogę jeden komentarz do Tak, tego, co pewnie. powiedziałeś. To jest bardzo dla mnie ważne, też z perspektywy bycia przedsiębiorcą, przedsiębiorczynią, kogoś, kto buduje inicjatywę. Dla mnie przedsiębiorca to jest ktoś, kto coś buduje, co jest odpowiedzią na jakąś potrzebę innych ludzi, potrzebę społeczną, potrzebę konsumentów, obywateli. I bardzo często gloryfikujemy takich przedsiębiorców, którzy ustalają sobie cele stricte biznesowe. Zrobić biznes, który przekroczy $1 miliard, $1 miliard. Nazywamy takich przedsiębiorców unikornami, jednorożcami i gloryfikujemy właśnie takich założycieli biznesu, którzy dążą do zwiększania celów biznesowych, stricte KPI-ów finansowych. Marża, rynki, skalowanie. Ja nigdy nie byłam w tej grupie. Nigdy nie byłam przedsiębiorcą, którego głównym celem było robienie wielkiego biznesu, który ma ogromne marże. Dla mnie zawsze takim kluczowym celem było robienie biznesu, który ma wpływ społeczny. I cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo to pozwala mi cały czas funkcjonować w biznesie z taką perspektywą, że to, co robię, ma sens. To jest mój główny KPI prowadzenia biznesu. Nie? I nawet w momentach, kiedy w życiu każdego przedsiębiorcy pojawiają się takie, nazywamy je właśnie ciemne dni, kiedy jest ciężko i ten biznes siada, to człowiek sobie musi sobie przypomnieć co jest tym jego źródłem, skąd czerpać tą energię. I dla mnie tym źródłem zawsze jest ten mój fundament, czyli robię rzeczy, które budują wpływ. Wcześniej globalnie na społeczeństwo, dzisiaj w mojej działalności, która jest działalnością bardziej już konsultingową, rozwojową, coachingową, to dla mnie tym poczuciem spełnienia jest to, że mogę jednej osobie, z którą pracuję, pomóc w czymś, nie, w jej rozwoju. I cieszę się, że to powiedziałaś, bo to też daje taką odwagę innym, którzy w coś wierzą i mają osadzenie w jakiejś konkretnej wartości, w jakiejś konkretnej zmianie, że warto ruszyć do przodu.
To jest dokładnie to. Ja tutaj bardzo, że tak powiem, serce moje drga, gdy to mówisz, Mhm, mhm. bo bardzo, bardzo w to wierzę i właśnie w to, że czasami nasz cel może być naszym źródłem i to jest też piękne, tak, że wcale nie musimy szukać czegoś zupełnie abstrakcyjnego. To jest kwestia tego, jak ubierzemy w to, w co wierzymy. I właśnie mówiłaś o tym, że zajmujesz się wieloma rzeczami i tak jest. Natomiast ja bym chciała się przytulić jeszcze do tego momentu twoich wywiadów i rozmów w Story Seekers, które też są w ogóle złotem. Polecam bardzo serdecznie do przeglądnięcia tych wywiadów. I pytanie jest, bo to się wszystko łączy, tak? To jest kwestia tego, jak rozmawiać i poszukiwać tego źródła w innych, bo rozmawiałeś z wieloma osobami, niekoniecznie prowadzącymi biznes, tak, ale będącymi w biznesie. Czy jesteś w stanie określić jakiś taki element wspólny dla tych wszystkich twoich właśnie osób będących w rozmowie z tobą? Świetne pytanie, świetne pytanie. Po pierwsze, jako Story Seekers uwielbiam poznawać historie innych ludzi. To tym się różni od storytellerów, że oni opowiadają, a ja poszukuję. Więc Mhm. zawsze siadając naprzeciwko drugiej osoby, jestem ciekawa, co jest poza tą etykietą, wizytówką, tytułem, co jest głębiej, co ukształtowało daną osobę i jaka droga. I w ostatnim cyklu wywiadów, który prowadziłam, tak zwanych Impact Leaders, zobaczyłam, że tym, co łączy ludzi, z którymi rozmawiam, to jest taka droga wewnętrznego rozwoju siebie i docierania do tego swojego powołania. To charakteryzuje ludzi, którzy mają odwagę, żeby zmieniać rzeczywistość wokół siebie, czasem w swojej firmie, czasem w swoim środowisku, czasem w rodzinie, wśród znajomych, że to zaczyna się od poznania siebie i wiele osób, z którymi rozmawiam, buduje taką pokorę wobec życia poprzez to, że poznają siebie, swoją misję, powołanie, do czego mają talenty, co chcą zmienić w tej rzeczywistości. Więc myślę, że to jest jednym z takich elementów, poznanie siebie jako, jako taki krok do działania w świecie. Druga rzecz to jest określanie swojej misji, swojego takiego purpose, jak to mówi Simon Sinek, start with why. I widzę, że te osoby, które umieją to nazwać, to są osoby, które mają taki wewnętrzny kompas podejmowania decyzji, z jakimi ludźmi współpracuję, w jakim środowisku działam, w jakich organizacjach funkcjonuję. Więc to ustalanie swojej misji buduje też nam siłę i sprawczość w wybieraniu swojej drogi, a nie płynęciu z prądem w tak zwanym mainstream, tam gdzie się opłaca i gdzie warto bywać. I trzecia rzecz, takie osoby, z którymi rozmawiam, zwykle dają więcej światu niż biorą. Mają po prostu taki gen zobaczenia, że szczęście wypływa z tego, kiedy się dzielimy swoimi talentami, niż tylko z takiego totalnego sfokusowania na sobie, na tym, żeby to mi było lepiej, bezpieczniej, wygodniej. Z pewnością takie osoby widzę w moim kręgu. Pewnie też na tym polega mój radar, że wyłapuję ludzi, którzy chcą dawać więcej niż brać. Mm. Mhm. To ja bym tutaj dorzuciła może taką perełkę o autentyczności, bo też dużo o tym mówisz, o tym w kreowaniu siebie w biznesie, czy właśnie o tym, żeby nie zapominać i sięgać do tego źródła. Ale zadam pytanie właśnie takie z drugiej strony, bo masz do czynienia z wieloma biznesmenami, bizneswoman, biznesami wielkimi, światowymi, globalnymi, czy to właśnie pracując z nimi w tych projektach swoich osobistych, czy na przykład uczestnicząc w ramach konferencji, czy angażując się w projekty. Czy w ogóle widzisz, że jest przestrzeń na bycie sobą i bycie autentycznym w takim dużym biznesie? Z pewnością widzę. W takim dużym biznesie jestem, myślę, że od 10 lat, może troszkę dłużej, od 14 lat, od momentu, kiedy zaczęłam pracować dla polskiego wydawnictwa, znaczy polskiej marki, wtedy Harvard Business Review Poland.
I wtedy miałam do czynienia z ludźmi, którzy pracowali w korporacjach polskich, międzynarodowych, a potem po zakończeniu pracy dla HBR-u zaczęłam współpracę z Mike'iem Bosworthem i właśnie Story Seekers globalnie. I wtedy naprawdę zobaczyłam, jak wyglądają relacje, zachowania ludzi w korporacjach na całym świecie, od Singapuru po Stany Zjednoczone. Bycie autentycznym to decyzja. Część osób ją podejmuje, część osób podejmuje decyzję, że będzie grała w różnego rodzaju gry polityczne w swoich organizacjach, żeby osiągnąć jakieś konkretne swoje cele. I nie chciałabym oceniać innych, bo myślę, że każdy ma swoją drogę. I ja też miałam takie epizody, kiedy zachłysnęłam się wielkim logo, wielkim brandem i tak bardzo mi zależało na uznaniu, na akceptacji, na karierze w tym wielkim logo, że dzisiaj z perspektywy tego, kim jestem, jak patrzę na tamten czas, to nie jestem z siebie dumna. Wręcz przeciwnie. Uważam, że to był czas wielu kompromisów i takiego dostosowania się do tamtej organizacji, do płynięcia z prądem, do braku odwagi do piętnowania negatywnych zachowań. I ja również właśnie byłam tą osobą, która grała w tą korporacyjną grę, która zaakceptowała zachowania wręcz czasem nieetyczne, które nie powinny się tam zadziać i na które powinnam była wtedy reagować. I tego nie zrobiłam. I wyjście z tamtej organizacji było z jednej strony dla mnie bolesne, bo to było rozstanie się z jakimś wykreowanym przez siebie wizerunkiem prestiżu, a jednocześnie wyjście z tamtej organizacji było dla mnie największym darem, jaki mi się zdarzył, bo on mi pozwolił właśnie zobaczyć siebie i powiedzieć, że nie mam zgody na takie zachowania i że muszę zbudować siebie, czyli moją wewnętrzną siłę, moją wewnętrzną markę, taką, co jest dla mnie wartością, jakie zachowania akceptuję, jakich nie akceptuję, zbudowanie takiej siły mojego głosu, żeby nie zgadzać się już nigdy na takie zachowania. I mówię to dlatego, że nie chcę oceniać innych ludzi w korporacjach, bo każdy z nas ma jakąś drogę i czasem potrzebujemy takiego momentu porażki, momentu rozsypania się, tak jak dla mnie to był taki moment rozsypania się tej tożsamości, sukcesu, żeby sobie coś uzmysłowić. I oczywiście ważne jest, żeby wyciągnąć lekcje. Ja wyciągnęłam swoje i dzisiaj bardzo pilnuję tego, żeby być taką osobą prawdziwą. Dla mnie autentyczność to jest też integralność, to jest robienie tego, co się mówi i mówienie tego, co się myśli, czyli żeby tu była spójność między tymi naszymi sferami, bo za dużo jest rzeczy na sztandarach, których potem część osób nie realizuje. I tak, myślę, że jest duża przestrzeń na autentyczność. Z drugiej strony, żeby w tym świecie korporacyjnym, który jest naprawdę mocno rywalizujący, który jest najczęściej promujący sukces w tych kategoriach biznesowych, trzeba mieć bardzo silną swój taki kręgosłup moralny. Wtedy jest dużo łatwiej walczyć o to, co jest ważne, postawić na swoim, budować pewne standardy moralne w organizacji. Jeżeli sami jesteśmy słabi, to będziemy jak po prostu flaga na wietrze, chwiać się w różne strony. I tutaj zgodzę się z tym absolutnie, o czym ty mówisz i tak ze swojej perspektywy dodałabym też może to, że w momencie, gdy jesteśmy w zgodzie właśnie ze sobą i w tym, co wierzymy, to mamy w sobie więcej spokoju i ten spokój też pozwala nam w jakiś sposób być bardziej perswazyjnym i bardziej prawdziwym w tym, co chcemy na przykład osiągnąć, tak? Czy coś komuś wytłumaczyć, więc to uważam jest taki element, bym powiedziała, dodatkowy, wypadkowa, dodatkowa, pozytywna tego całego ambarasu bycia sobą w sobie. Tak, chciałabym dodać jeszcze jedną rzecz. Dzisiaj z perspektywy wspierania liderów w rozwoju w różnych organizacjach, ja zwykle im mówię o takich dwóch elementach, które pozwalają budować nam wpływ
i być autentycznym, ale też autentycznie budować wpływ w środowisku, w którym jesteśmy. Jedna rzecz to jest ta, o której teraz mówimy, czyli nasz charakter, wartości, którymi żyjemy, nasza misja, to jacy jesteśmy, bycie prawdziwym. Natomiast drugim obszarem jest tak zwany autorytet, czyli patrząc na grecki trójkąt retoryczny, to jest etos. Ludzie idą za tymi, którym ufają, ludzie idą za autorytetami. I my, jeżeli chcemy być słuchani w organizacjach, żeby ludzie podążali za nami, słuchali naszego głosu, oni potrzebują wierzyć, że my jesteśmy kompetentni w tym, co robimy. Że my mamy w jakiś sposób legitymację do tego, żeby mówić o pewnych sprawach. Ona może wynikać z lat doświadczenia, takiego tak zwanego seniority, ilości zrealizowanych projektów, przedsięwzięć. W przedsiębiorczości często mówimy właśnie, że taki przedsiębiorca, który raz, 2 razy upadł, jest bardziej wiarygodny niż ten, któremu się wszystko udaje od początku. I myślę, że to jest też bardzo ważne. Pewnie mi jest dzisiaj łatwiej, mając 40 plus lat, mówić o pewnych rzeczach, bo mam ten autorytet ponad 20 lat realizacji projektów w Polsce, za granicą, dużych projektów rzeczniczych, lobbingowych, więc ten głos nabiera innej mocy. I te dwie rzeczy są ważne. Moc twojego autorytetu, twojego głosu i siła wartości, którymi żyjesz. To są te 2 elementy, na które warto patrzeć, bo widzę w wielu przedsiębiorcach, z którymi pracuję, ale też wielu menedżerach, taką skromność tego, żeby mówić o swoich doświadczeniach, o wiedzy, o ekspertyzie. Taką czasem fałszywą skromność, że przecież to samo się obroni. To prawda, z tą skromnością, ale to właśnie pytanie, czy to tylko Polacy, czy to ogólnie na świecie? Bo Polacy mają taką tendencję w ogóle do zamiatania, że wyszło. Że się udało. Wyszło, udało się, a w ogóle chwalenie się jest nieładne, nieeleganckie. Tak, z pewnością mamy gdzieś wpojone takie przekonania, że nie powinniśmy się chwalić. Są też kultury, w których to nie jest naturalne, tak zwane kultury kolektywistyczne, w których wiele pracuję, czyli kultury na przykład azjatyckie. Wiele lat spędziłam w Singapurze, mając do czynienia z ludźmi nawet z międzynarodowych firm. I tam stawianie takiego światła reflektoru na siebie też nie jest czymś naturalnym. Tam najczęściej mówi się o sukcesie projektu, organizacji, firmy, na pewno nie swoim. Więc w kulturach kolektywistycznych, tych wschodnich, to nie jest zbyt częste. A jednocześnie są takie kultury z Azji, na przykład kultura induska, w których komunikowanie jest bardzo ważne, bo ono jest częścią informowania ludzi wyżej o twojej sprawczości, o twojej aktywności, pokazywania takiej widoczności siebie. Więc jest to wątkiem z pewnością kulturowym. Druga rzecz, jest to wątkiem edukacyjnym. Widzę ogromną różnicę między ludźmi, z którymi pracuję, wywodzącymi się z kultur anglosaskich, przede wszystkim z amerykańskiej, gdzie już od dziecka, prawie w przedszkolu, to małe dziecko staje na środku sali i prezentuje, i opowiada, i mówi o sobie, i buduje takie poczucie, że skoro ja mówię i skoro ja stoję w centrum, to jestem ważny. Bo na to zasługuje. Bo na to zasługuje. Gdzie my nie mamy, odnosząc się do Polski, takiego budowania w nas nie tylko umiejętności tego, żeby mówić do innych, ale też takiego budowania w sobie pewności siebie i odwagi. Że ja jestem ważny, że warto mnie słuchać. I że mam moc tego, żeby innym coś ciekawego powiedzieć. Tak, i Stąd kontakt z osobami, które nie prezentują, chociaż są niezwykle mądre, niezwykle mają fajne osiągnięcia i one są cicho. Ja bym nawet powiedziała, że chyba nawet te, które mają więcej do powiedzenia ciekawych rzeczy, one zazwyczaj są te najcichsze w towarzystwie. To tak. Natomiast
Idąc tak ku końcowi i zawsze zadaję to pytanie moim gościom, czy mogłabyś się podzielić jakimś takim swoim mottem, czy takim elementem, który jest dla ciebie najważniejszy, a który być może pomoże naszym słuchaczom właśnie, może podążyć za tą autentycznością, za sobą i wiarą w to, że sprawczość nie jest wyświechtanym elementem promowania siebie i biznesu. Jak się zastanawiałam nad tym, co jest takim motorem moim do działania, chyba nie mam jakiegoś bardzo elokwentnego takiego motto, które byłoby jednym moją taką gwiazdą polarną. Ja mam w sobie naturę działacza i ja mam w sobie takie myślenie just do it. Czyli jeżeli w coś wierzę, to w to idę i testuję, i próbuję, i robię, bo uważam, że lepiej coś zrobić, niż czekać i żałować. Więc na pewno just do it to jest jednym z moich motto, a drugim, które jest takim najważniejszym, które wyznacza moje kierunki działań, to jest budowanie wpływu. To jest wspieranie liderów w komunikacji, która buduje wpływ. I kiedy wybieram przedsięwzięcia, w które się angażuję, to zawsze to jest podstawowe kryterium. Czy dzięki temu przedsięwzięciu zbudujemy pozytywny wpływ na innych ludzi, na świat, na jakąś zmianę społeczną? I te dwa kryteria mi wystarczają, żeby działać, żeby mi się chciało. I bardzo pięknie ci się chce i bardzo, bardzo wielowymiarowo. A powiedz mi, dla tych, którzy nas słuchają, gdzie można cię znaleźć i co szykujesz? Gdzie można właśnie poszukać inspiracji od ciebie i poznać cię bliżej, co na pewno warte. I polecam wam wszystkim. Dużo publikuję, bo jako osoba, która kocha komunikację, możecie mnie znaleźć na każdej platformie społecznościowej. Najczęściej i najwięcej treści merytorycznych publikuję na LinkedIn jako Magda Petryniak. Mam też swoją stronę magdapetryniak.com, gdzie w sekcji blogowej dzielę się informacjami o tym, jak budować wpływ, jak budować markę osobistą, jak budować swój etos, jak wykorzystywać storytelling do zmian, do sprzedawania, do komunikowania. Więc na pewno na magdapetryniak.com jest dużo treści wiedzowych. I trzecią platformą jest communication-masterclass.com, czyli moje nowe dziecko, które zbudowałam jako platformę rozwojową dla tych, którzy potrzebują komunikować się globalnie i rozumieć, jak budować wpływ i budować w sobie świadomość, że każdym wystąpieniem, czy to prezentacją na spotkaniu z zarządem, czy wystąpieniem publicznym, mogę przekonać innych do zmiany myślenia, działania, przekonań. Więc to na pewno takie platformy, gdzie mnie można znaleźć, połączyć się ze mną, porozmawiać. Bardzo, bardzo to lubię i doceniam zawsze, jak ktoś właśnie odzywa się i ma coś do podzielenia się w tym obszarze. Super. Bardzo ci dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia i jestem o tym głęboko przekonana, że ta nasza rozmowa znajdzie przestrzeń do tego, żeby coś się zadziało, coś nowego. Bardzo ci dziękuję, a was wszystkich zapraszam kolejnym razem, już niebawem. Dziękuję ci bardzo i trzymam kciuki, żeby jak najwięcej osób, które cię słuchają, budowały w sobie właśnie odwagę do zmiany siebie i zmiany świata. Super, dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka biznesowego One Woman Show. Jeżeli chciałbyś zadać mi jakieś pytanie, podzielić się swoją historią, a może masz pomysł na współpracę, zapraszam do kontaktu. Nie zapomnij również zasubskrybować mojego podcastu. Kolejne odcinki już niebawem. Dziękuję i do usłyszenia.